Hybrydy odnotowują na naszym rynku stały wzrost sprzedaży. Prekursorami tej technologii są Japończycy z Toyoty, a bestsellerem oczywiście model Auris Hybrid. W naszym najnowszym teście sprawdzimy, ile tak naprawdę sensu mają dwa silniki w kompaktowym kombi. Zapraszam. Odmianę benzynową Toyoty Auris mieliśmy przyjemność sprawdzać kilka miesięcy temu. Wtedy redaktor Jankowski przytoczył Wam nowinki stylistyczne, które pojawiły się po faceliftingu. Rozprawiał też m.in. na temat ilości miejsca na tylnej kanapie, dlatego dziś skupimy się na pozostałych aspektach. Wspomniałem o dwóch silnikach. Odmiana hybrydowa to naturalnie połączenie silnika spalinowego z elektrycznym. Do dyspozycji mamy 136 koni mechanicznych, które musi poradzić sobie z masą 1440 kg. Do setki 11,2 sekundy. W tym aucie nie liczą się jednak tylko suche liczby. Sami posłuchajcie, odpalamy i cisza, absolutna cisza. Powolna jazda hybrydowym Aurisem pozwala na korzystanie z w pełni elektrycznego trybu, w którym jedyne co słyszymy to szum opon. Z tego też powodu w trakcie testowego tygodnia niejednokrotnie zdarzało mi się, że nieświadomy niczego przechodzień pakował się pod koła. To naprawdę cichy samochód. Takie rozwiązanie w mieście ma niemały wpływ na spalanie. 5 litrów na setkę, 4, nie ma problemu, wszystko jest do osiągnięcia nawet w godzinach szczytu. Inaczej sytuacja ma się jednak w trasie, gdzie silnik elektryczny nie ma aż takiego znaczenia. Wtedy musimy liczyć się ze spalaniem typowym dla auta benzynowego 6-7 litrów na setkę. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie układ kierowniczy i zestrojenie zawieszenia. Precyzja kręcenia kółkiem jest naprawdę niezła, a zawieszenie, mimo że jest komfortowe, to nie boi się też szybszego wejścia w zakręt. Toyota wypracowała idealny kompromis. Jedyne co wymaga przyzwyczajenia to czułość hamowania. Po naciśnięciu pedału w pierwszej fazie samochód stara się pozyskać energię do naładowania akumulatorów. Dopiero potem do głosu dochodzą rozwiązania mechaniczne, czyli klocki i tarcze. Odmiana hybrydowa obowiązkowo wyposażona jest w bezstopniową skrzynię ECVT. I standardowo w mieście podziwiam jej szybkość reakcji i płynność działania, ale niestety każda próba nabrania prędkości kończy się tym, że silnik niemiłosiernie wyje. Pod pełnym przyspieszeniem wskazówka wędruje w obszar Power i podświetla się na czerwony kolor, co chyba sugeruje nam, żeby odpuścić nogę z gazu. Ogólnie wnętrze wersji hybrydowej nie różni się sporo od wariantu klasycznego. Nowością są przyciski do trybów Eco, EV, Power i brak obrotomierza. Na dywanikach znajdziemy też niebieskie akcenty. Co do jakości nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Kierownica obszyta jest bardzo przyjemną w dotyku skórą, całość wygląda schludnie i porządnie, no może za wyjątkiem tych oto zaślepek, z których jedna jest już urwana. Skrzynię biegów obsługujemy za pomocą małego joysticka. Co ciekawe, cofanie odbywa się przy użyciu trybu elektrycznego i towarzyszy mu zawsze pikanie. Testowy samochód to Auris Touring Sports, czyli kombi. W takiej wersji auto będzie droższe o 3-4 tysiące złotych od hatchbacka, ale proporcjonalnie wzrośnie też przestrzeń bagażowa. 530 litrów to całkiem sporo, ale do ponad 600-litrowej Hondy Civic Tourer trochę brakuje. Z zewnątrz auto prezentuje się tak, jak Toyota nas przyzwyczaiła. Brak tu porywających linii, choć po faceliftingu wszystko układa się w bardzo spójny, nowoczesny design. O ekologicznym charakterze auta przypomina nam niebieski akcent przy znaczku Toyoty. Odmiana kombi ma identyczny rozstaw osi co hatchback, jest za to o ponad 26 cm dłuższa. Perłowy lakier to opcja warta 3000 zł, podobnie jak potężne panoramiczne okno dachowe, za które dopłacimy z kolei 4500 zł. Zanim jednak przejdziemy do kosztów, pora odpowiedzieć na początkowe pytanie. Ile sensu ma takie auto? W mieście przy tym spalaniu bardzo dużo. W trasie niestety nadal lepszy będzie diesel. Nie możemy jednak zapomnieć o kwestiach ekologicznych. Trudno tu mówić o ulgach podatkowych, ale na przykład w niektórych miastach parkowanie będzie darmowe.
Warto tu nadmienić, że jeszcze do niedawna technologia hybrydowa była ciekawostką i to dość drogą ciekawostką. Teraz jednak koszt zakupu Aurisa z dieslem jest niemalże identyczny jak odmiany hybrid. Wersję ekologiczną w nadwoziu kombi kupimy od 86 900 zł. Diesel startuje od 78 500 zł w słabszej 90-konnej wersji, ale w porównywalnym wariancie premium 112-konny ropniak będzie tańszy tylko o 1500 zł, a nie będzie miał automatycznej skrzyni biegów. Hybrydowa Toyota Auris to bardzo bezstresowy samochód. Ma leniwy charakter i zapewnia spory komfort jazdy. To auto skutecznie studzi temperament, a jednocześnie intryguje zawartą w nim technologią. Wszystkie te cechy brzmią jak przepis na całkiem udane rodzinne kombi. I tak właśnie jest. Niebawem przedstawimy Wam test nieco większej interpretacji hybrydy, czyli Toyoty RAV4 Hybrid. Jeśli spodobał Wam się film, to dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Koniecznie sprawdźcie też test Toyoty Auris z doładowanym silnikiem benzynowym, a wszelkie dane techniczne i galerię zdjęć znajdziecie standardowo na naszej stronie. Dzięki i do następnego.